Przyszłość jest martwa. Często się nią martwimy. Niepotrzebnie. Stary, weź tu się ogarnij, ty żyjesz w Polsce. Żyjesz w Polsce i tu się nic nie zmieni. Pytanie, czy znamy głębie nas samych. Rezygnujemy już na samym starcie ze względu na to, że ja jestem skazany, powiem to wprost, na to, żeby być tym grubasem. To jest skupianie się na braku, a nie na tym. Często szukamy powodu, żeby czegoś nie robić. No ale efektu nie ma. Dlaczego? A nawet często na samym początku rezygnowałem. To pragnienie, i to jest pierwsza rzecz, nie jest nasze. To się z tym zgodzimy, że brakło mu determinacji. Ale tam jest głębia. Patrzył na tą przygodę, na to, co się zmienia, jako możliwość, a nie jako winę. Czy ja się cieszę z tej podróży, która trwa? Życie jest jedno. Każda sekunda to 5 lat. Gościem dzisiejszego odcinka jest Dawid Kozioł. Przedsiębiorca, doradca gospodarczy oraz ekspert w zakresie finansów osobistych. Współwłaściciel kanału Agent Specjalny oraz autor książki Metamorfoza finansowa. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś moim gościem jest Dawid Kozioł. Cześć, dzień dobry, witajcie. A jak Dawid Kozioł, to może wam się wydawać, że finanse. A dzisiaj myślę, że możemy was zaskoczyć, bo nagrywamy ten odcinek u progu startu Metamorfozy Finansowej drugiej edycji, a wiemy już z historii, że Metamorfoza Finansowa zmieniła nie tylko finanse, ale życie wielu ludzi, którzy odważyli się, którzy podjęli wyzwanie i rok temu ciężko pracowali nad tym, żeby ta zmiana finansowa zaszła i okazało się, że tam nie zaszła, Dawid, tylko zmiana finansowa, ale zaszła zmiana życiowa, zmiana właśnie. Można powiedzieć, że w całym życiu ta zmiana zaszła, więc dzisiaj porozmawiamy nie tylko o finansach, ale porozmawiamy o mentalu, o motywacji i w zasadzie o całym życiu, bo przecież finanse wpływają na całe życie. No i myślę, że taki temat dzisiaj z Dawidem poruszymy. To może was trochę zaskoczyć, ale będzie ciekawe. I jeśli uważacie, tak jak my, skoro postanowiliśmy ten odcinek nagrywać, że to jest ważny temat, to nakarmcie algorytm i proszę was teraz o to, żebyście w komentarzu napisali proste słowo mental i ten materiał pójdzie dalej, pójdzie szerzej i faktycznie dotrze do wielu ludzi. No to Dawid, idźmy w ten odcinek. Zatem pierwsze pytanie. Ono będzie troszkę dłuższe, ale to jest potrzebne. Żyjemy w czasach, w których wiedzy nie brakuje, w których materiałów nie brakuje, w których filmów nie brakuje. Tylko my, jako kanał, jeden z wielu, nagraliśmy przecież wspólnie już myślę, że kilkadziesiąt materiałów, a na kanale mamy miliony wyświetleń, dziesiątki tysięcy komentarzy, mnóstwo materiałów darmowych. Mamy Metamorfozę Finansową, która przecież ma w tym roku drugą edycję. No i tak są ludzie, którzy mając to wszystko, mając wsparcie, zaczynają, mówią, kurczę, ja chcę zmienić swoje życie, ja chcę zmienić swoje finanse. Stają na starcie, słyszą wystrzał tego pistoletu, biegną i nie dobiegają do mety i się zatrzymają. Zatrzymują się i wracają trochę na ten start i mówią, kurczę, ja się do tego nie nadaję, chciałem, ale mi nie wyszło, wiesz, szukają później wymówek, no ale efektu nie ma. Dlaczego? Może takim pytaniem zacznę. Dlaczego mimo tej całej obfitości edukacyjnej i całej, o której powiedziałem, jednak są ludzie, którzy, nie wiem, nie korzystają z tego, nie umieją się tam odnaleźć, no po prostu mają ten swój cel i go nie realizują? Świetny temat. Widzę, że słuchałeś mnie tak z zapartym tchem. Próbowałem narysować to pytanie naszym widzom. Mam nadzieję, że się udało. Mam nadzieję, że się udało. No to idźmy w to. Dlaczego tak jest? Idźmy. Mental. Ja oczywiście od razu przypomniałem sobie wiele aspektów mojego życia, które właśnie wyglądały w ten sposób, że rozpoczynałem coś i nie kontynuowałem tego po jakimś czasie, a nawet często na samym początku rezygnowałem. I zastanawiałem się podczas tego, co mówiłeś, podczas tego, jak tutaj jechałem dzisiaj, bo wiedziałem, że temat mentalny dzisiaj będzie, co powiedzieć. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że nie jestem ekspertem w tym temacie, więc cokolwiek powiem teraz, to wynika z tego, jakie mam doświadczenie i co widziałem u ludzi. I tutaj warto na początku powiedzieć tak. Słyszycie takie odpowiedzi na takie pytania, często ludziom brakuje determinacji. I w teorii, jakby ktoś tak powiedział, my oglądamy jakiś krótki filmik, no on nie jest zdeterminowany i dlatego właśnie nie realizuje tego, co powiedział, że będzie realizował. To się z tym zgodzimy, że brakło mu determinacji. Ale tam jest głębia. I o tej głębi, którą ja sam doświadczyłem podczas drogi zrzucania swojej wagi, podczas drogi zrzucania swojej wagi, a nie zrzucenia swojej wagi.
A to będzie miało kluczowe znaczenie na to, co będę mówił później. Więc warto, żebyśmy dzisiaj na ten temat porozmawiali nie tylko z punktu widzenia dlaczego, czy tak po co, bo wolę używać tej formy wypowiedzi, ale też co i jak warto robić podczas tej swojej drogi, do której będę dzisiaj nawiązywał. Determinacja, jasne, warto być zdeterminowanym, ale tak, w ostatniej metamorfozie, krótko też do niej nawiążę, było mnóstwo ludzi, ponad 1500 ludzi, którzy byli zdeterminowani. Wiesz, trzeba wejść na formularz, wypełnić dane, następnie odebrać jakiś telefon, coś zrobić, oglądać jakiś materiał i potem okazało się, że 400 osób, czy ponad 400 osób skończyło tą metamorfozę. I ta początkowa determinacja była, ale na końcu już jej w tym wymiarze nie było. Porozmawiajmy dzisiaj o tym, dlaczego na początku ta determinacja się pojawia. Ona wynika często i u mnie wynikała z wagą, z finansami, z pragnienia. Bardzo prosto jest narysować sobie jakieś pragnienie i powiedzieć, ja chcę być w tamtym punkcie, w tym konkretnym punkcie za jakiś czas. Często to pragnienie, i to jest pierwsza rzecz, nie jest nasze, bo wynika z motywacji zewnętrznej. Ja zobaczyłem coś u kogoś, ja bym teraz tak chciał, ale to jest krótkofalowe bardzo często. Pytanie, czy znamy głębię nas samych, czy jaka jest nasza motywacja wewnętrzna. A to, żeby sobie odpowiedzieć na to, to ja potrzebowałem kiedyś, jak już mówiłem, zrozumieć, jak ja nie chcę żyć. Nie chciałem żyć w ten sposób, że mam problem z zawiązaniem buta. Nie chciałem żyć w ten sposób, żeby mieć wyzwania finansowe, które mnie kiedyś doświadczały. Nie chciałem. To też zrozumiałem, jaka jest moja motywacja wewnętrzna. Ale potem oczywiście pojawiły się w dalszych krokach wyzwania w procesie. I tam popełniałem wiele błędów, które mam nadzieję, że dzisiaj jak będziemy poruszali, to będziemy mogli podpowiedzieć wam, jak ja, czy ty, bo mi się wydaje, że mamy doświadczenia w tych obszarach, możemy wskazać na tipy, które pozwolą wyjść wcześniej z tego, czego warto nie powoływać, konkretnie rzecz biorąc. I tutaj pierwsza rzecz, czyli motywacja wewnętrzna czy zewnętrzna. A przez to, że jesteśmy omamieni, konkretnie rzecz biorąc, tym, że internet jest pełny różnych treści, siedzimy na TikToku, siedzimy na Instagramie, oglądamy YouTube'a, również agenta specjalnego i tam coś widzimy. Łapiemy inspirację i za tą inspiracją podążamy. Ale co potem się dzieje? Dzieje się coś, co niestety buduje w nas takie przekonanie o nieskuteczności. I to jest bardzo poważne ryzyko. A mianowicie podjąłem decyzję. Od poniedziałku zaczynam z czymś konkretnym. Albo od nowego roku z czymś konkretnym zaczynam. Potem nie realizuję tego i buduję w sobie poczucie winy. Kto z was nie zbudował sobie w jakiś sposób, na jakimś poziomie, na jakiejś przestrzeni kiedykolwiek poczucia winy właśnie z tym, że dał sobie słowo, a nie zrealizował tego dalej? Jakie przekonanie budujemy sobie w głowie? Jaki schemat budujemy sobie w głowie? Niestety niekorzystny dla nas długofalowo. Więc często jest tak, że my rezygnujemy już na samym starcie ze względu na to, że nie szanujemy tego, co sobie sami powiedzieliśmy. A z brakiem szacunku potem wiąże się to, że my mówimy, dobra, ja jestem niesłowny, ja jestem nieskuteczny, ja tego nie potrafię. I to jest błędne koło, do którego wracamy. Kiedyś nazwałem je pułapką bierności. Odnieśmy się do metamorfozy finansowej, czyli finansów, ale nie o tym tylko będzie, bo wspomniałeś już o zdrowiu, wspomnimy jeszcze o innych obszarach życia, bo przecież ta motywacja i później realizacja i błędy i faktycznie ta droga do zmiany życia nie jest taka konstans i nigdy taka nie jest, zawsze się tam dzieje. Mogę tutaj wtrącić, jeżeli mogę, tak? Możesz, czuj się, jesteś u siebie. Czuj się jak u siebie, tak? Jesteś u siebie. Bo powiedziałeś kluczowe zdanie, może już teraz trochę sparafrazuję, bo się uśmiechnąłem do ciebie, że mówisz o tym celu konkretnym na końcu, że nie dąży do tego konkretnej rzeczy na końcu. Ale właśnie tutaj właśnie jest ten element, na który warto zwrócić uwagę, że my powinniśmy i potrzebujemy cieszyć się z dnia codziennego. Przeszłość jest martwa, często się nią martwimy. Niepotrzebnie. Ona jest martwa, na nią już wpływu nie mamy. Samo słowo martwienie ma w sobie martwość, tak. Nie wiem, czy dobrze odmieniliśmy. Poprawcie nas w komentarzach, jeżeli trzeba. Ale jest martwa przeszłość. Teraźniejszość jest możliwością. Przyszłość jest niewiadomą. A my żyjemy albo w przeszłości, albo w przyszłości. Nie żyjemy tu i teraz. I myśląc o celu z punktu widzenia, gdzie zmierzamy, gdzie chcemy się znaleźć jakimś pragnieniem, nie cieszymy się tu i teraz i tu się obarczamy. Przez to szybko rezygnujemy z tej pięknej drogi i przygody, która jest przed nami. Powiem szczerze, zapomniałem o tym, co miałem przed chwilą. Pewnie mi to zaraz... to moja wina. Nie, to nie tak moja? Widocznie tak miało być, ale czekaj, bo już mi się pojawiła inna myśl. Wydaje mi się, jak to obserwowałem przez lata, i to na siłowni, i to w biznesie, i to w zdrowiu, i to w relacjach u siebie i u innych,
że często my szukamy bardzo szybkiej nagrody, bardzo szybkiego efektu. Ty mówiłeś, że twoja zmiana ze 158 minus 70 trwała ile lat dokładnie? 8. 8 lat. No i to jest właśnie odpowiedź. Czy my faktycznie jesteśmy gotowi na tą zmianę, jak ona będzie trwała taką drogę, jak my chcemy zmianę finansową, to zobacz, wyzwanie 6-miesięczne w metamorfozie trwa tylko pół roku, nie trwa 8 lat, a i tak z 1500 osób w tamtym roku do mety dotarło 400 kilkadziesiąt osób. To też oznacza, że 1100 zrezygnowało po drodze, bo uznało, że być może to jest za długo. Więc to jest ciekawe. Ja pamiętam, że... Nie chodziło o ocenę czasu, jeżeli mogę cię poprawić, bo to nie była kwestia czasu. To była kwestia, że osoby, nie wiem czy w pełni, ale jednak wróciły do starych schematów, do starych przekonań. To było silniejsze. To pragnienie było słabsze. Zbyt słabe. Zbyt słabe, nie wiem, ale było słabsze na pewno. I tutaj było, w ogóle, jeżeli powiedzmy wprost, 400 ponad osób z 1500 to jest bardzo duży współczynnik efektu. Więc ja tu jestem zadowolony i mam taką nadzieję w to, że spokojnie powtórzymy tą statystykę, przy tym, że na dzień nagrywania tego odcinka jest 2300 zgłoszeń, wow. Więc myślę, że spokojnie ponad 3000 tutaj osiągniemy i 800 osób, patrząc w ten sposób, dokończy metamorfozę, ale zobaczymy, podnosimy też jakość obsługi, więc mi się wydaje, że pójdziemy w tym kierunku. Chciałem tutaj zaznaczyć, że to jest duży współczynnik i tak na to spójrzmy, czyli znów odwrotnie. A ta reszta osób, to nie do końca, że ona patrzyła na czas, że pół roku nie wytrzymam, tylko że zaczęli się wstydzić, zaczęli poczucie winy sobie budować, bo oni nie zdążyli oglądać odcinka, nie cieszyli się z drogi. A tam właśnie te małe kroki, te małe zachęcenia samego siebie, to docenianie, konkretnie wdzięczność, o której nagrywaliśmy jeden z materiałów, jest kluczowa od tego, żeby podtrzymać naszą wcześniej wspomnianą determinację i uśmiech na twarzy, żeby nie włączać tego poczucia winy, które często włączamy, bo jesteśmy tak nauczeni, jak nas atakowano w cudzysłowie i w czasie szkoły również, dostałeś tylko 3, dostałeś tylko 4 w tym kontekście, tak? Często nam nie mówiono, czyli skupianie się na braku. To jest skupianie się na braku, a nie na tym, co budujemy. I tak miałem z rzucaniem wagi. Jeżeli pozwolisz, to jeszcze chwilę tą wypowiedź tutaj pociągnę. A mianowicie, wiele razy już na wielu materiałach powiedziałeś to w ten sposób, nie? Dawid, ile lat zrzucałeś swoje 70 kg? Tak. 8. No tak. To jest prawda. To jest fakt. Ale to moje zrzucanie wagi to było w ten sposób realizowane. Czyli ja nie zrzuciłem liniowo w dół 70 kg, tylko miałem również odchylenia na tej drodze. I pamiętam pierwsze okresy, jak ja się biczowałem za to, że ja teraz byłem na tyle słaby, że zjadłem to ciastko, zjadłem ten obiad, wrzucałem sobie poczucie winy. To poczucie winy budowało u mnie znacznie mniejsze zadowolenie z życia, a znacznie mniejsze zadowolenie z życia wracało mnie do schematu potrzeby jedzenia słodyczy, zajadania problemów. Przez to dłużej robiłem to moje wyzwanie, nazwę to, i to moje pragnienie, niż bym je robił, gdybym doceniał to i szanował to, co się u mnie dzieje. Patrzył na tą przygodę, na to, co się zmienia, jako możliwość, a nie jako winę. I to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, bo tak samo jest z finansami. Tak samo jest z każdą naszą dziedziną życia, w której my pragniemy czegoś więcej, podążamy za tym, a tam pojawiają się odchylenia. Może tu jakaś grafika teraz taka wspomniana w głowie się może pojawić na ekranie, że ktoś patrzy na swój szczyt, jest w tym punkcie, chce podążać na ten szczyt, no i idzie na niego, ale w pewnym momencie droga skręca, czy idzie w dół i jest niżej niż był, ale on idzie w dobrym kierunku. Jeżeli nie podda się na tej realizacji, będzie cieszył się z tego, co przeżywa, jaka przygoda go czeka, z tej możliwości, to w tym momencie on ma znacznie większe szanse pozostać na większej częstotliwości, większym odczuciu szczęścia, dzięki temu znacznie szybciej to pragnienie sobie zrealizuje. A jeżeli nie, tak jak ja z tym odchudzaniem, to właśnie w ten sposób włączałem sobie poczucie winy i budowało u mnie tą myśl, że się nie nadaje do tego, że ja jestem skazany, powiem to wprost, na to, żeby być tym grubasem. A ktoś może pomyśleć, ja jestem skazany na to, żeby być tą osobą, która nie ma tych żelaznej rezerwy. Ja już nie mówię o inwestycjach, żelaznej rezerwy. Ktoś powie dalej, nie jestem skazany, żeby mieć tam trochę oszczędności, ale inwestować nie będę. Będę pracował całe życie, a potem będę żył z emerytury z ZUS-u. To jest włączanie sobie krzywdy samemu sobie poprzez poczucie winy. Ten przykład twój zdrowotny bardzo dobry, znamy go i myślę, że dobrze, że się tutaj ponownie pojawił. Ja przytoczę jeden przykład, o którym kiedyś mówiliśmy, on mi się przypomniał w tym momencie, jak wspominałeś o żelaznej rezerwie, gdzie jedna uczestniczek metamorfozy finansowej miała do siebie pretensje w pewnym momencie, ona chyba nam napisała w komentarzu czy mailu, nie pamiętam dokładnie, pretensje miała, że zużyła swoją żelazną rezerwę. A ja jej powiedziałem tak na filmie,
Ale zauważ, że ta żelazna rezerwa była. Co by było w sytuacji, gdybyś ty nie była na tej dobrej ścieżce, na tym dobrym torze, już z tą świadomością, że ty idziesz w dobrym kierunku. I tu się pojawił ten moment, że jesteś w górach, ale szlak idzie trochę w dół. I ty zużyłaś swoją żelazną rezerwę na sytuację kryzysową, której nie przewidziałaś, ale najprawdopodobniej... Taki był też cel taki był cel, po to budujesz, nie? Że właśnie w sytuacji, a gdybyś żelaznej rezerwy nie miała, to co byś zrobiła? Najprawdopodobniej poszłabyś pożyczyć, czyli byłabyś pod kreską, bo zużyłabyś nie swoje pieniądze, a tak zużyłaś swoje i byłaś chociaż na zero, ale nie miałaś minusa, więc to jest sytuacja i ty mi powiedziałeś, ale świetnie zmieniłeś myślenie, ale ja tam przecież powiedziałem fakt, którego być może ona nie zauważyła, że ona zużywając rezerwę doszła tylko do poziomu zera, ale nie minusa, czyli nie była zadłużoną osobą, była na poziomie zera i teraz ma nadbudować rezerwę ponownie. I ktoś powiedział, ale super, ale ty zauważyłeś coś, to jest przykład znowu finansowy, niezdrowotny, bo to powiedziałeś, jasne, ja zjadłem ciastko, ale ja jestem na dobrym torze, ja sobie pozwalam zjeść ciastko w tej drodze, że jestem 3 razy, 4 razy, 4:30 na siłowni, przypominam, wielokrotnie o tym mówiłeś, kiedyś że ty się poświęcałeś niesamowicie i ta mała nagroda w postaci chociaż ciastka mogła być. Ona nic nie zmieniała w całej tej drodze, bo jak ty spaliłeś kilka tysięcy kalorii w ciągu tygodnia, to jedno ciastko nie zmieniało tego twojego wielkiego celu, który tam był za ileś lat. Okej, ale dlaczego nawiązałem do tej historii zdrowotnej? Bo niektórzy, którzy oglądają nas wielokrotnie, to już ją słyszeli. Dlatego, że trochę idealizujemy tą moją przygodę. Jasne. Ta droga taka nie była. Okej? Ja wolę o niej mówić. To nie było jedno ciastko. Ja koryguję trochę to, co w pewien sposób stało się przeświadczeniem, że Dawid wstał, po prostu wiesz, wstał rano i stwierdził, dobra, to ja zrzucę tę nadwagę i 8 lat później już było pięknie, jest a tam super. było super. No nie. Ale ja specjalnie właśnie o tym mówię, ponieważ jest to w pewien sposób nawiązanie do jakiegokolwiek pragnienia, że właśnie te dołki się pojawiają, które są nieuniknione. A teraz jest kwestia naszego podejścia do tej sytuacji, danej sytuacji. I teraz powiem coś, co również przemyślałem w samochodzie, że będę chciał się tutaj tym podzielić. A mianowicie, często mówimy, że ten temat związany z tym zdrowiem u mnie jest przeszłością. Nie, on jest aktualny. On jest aktualny. Ja dzisiaj, jak tutaj jesteśmy początkiem sierpnia, jestem po okresie 3 miesięcy takich, których nigdy takich nie miałem w życiu. Nigdy. Nie byłem przygotowany z punktu schematów, które już zbudowałem, nadpisałem schematów wcześniej, na to, co miało miejsce i manifestowało się w ostatnim kwartale. Konkretnie rzecz biorąc, w ostatnim kwartale miałem chyba 6 czy 7 wyjazdów. W tym kilka zagranicznych, w Polsce, w różnych miejscach, w tym byłem również w Paryżu, było dobre jedzonko. Wybiłem się z rytmu treningu, wybiłem się z rytmu jedzenia i aktualnie jestem kilka dobrych kilogramów powyżej tego, co mówimy tutaj, że minus 70. Ja teraz jestem na 62 na przykład. Od tamtego poziomu. I pamiętam doskonale, jak wszedłem w ten rytm, i to był początek czerwca, zacząłem sobie budować poczucie winy. Zacząłem sobie powoływać poczucie winy. Że jestem w tym, że jem, że tam nie trzymam tej diety, że nie szukam, a akurat jestem na keto, więc szukam tych rozwiązań keto, gdzie jestem, czyli nie zjem bagietki w Paryżu, nie? Na tej zasadzie. I to jest ważne zrozumieć, że czasami potrzebujemy coś uzyskać. I to dało mi możliwość, to, co teraz się wydarzyło w tym kwartale, znów wrócić do tego, że ta droga, ta przygoda jest po prostu taka. I również u mnie w tym jest taka. To jest normalne, to jest zupełnie normalne, tym się nie przejmujcie. Nie powołujcie sobie poczucia winy. Ja miałem to szczęście, że mądrzy ludzie, którzy obok mnie byli, ja zacząłem o tym rozmawiać, to mi powiedzieli, Dawid, ale przecież masz takie osiągnięcia, pozwól sobie trochę. Okej, wrócisz do tego, powiedz kiedy wracasz, wróć do tego. Konkretnie zrób tutaj taką robotę. Pragniesz tego, żeby te bagietki teraz jeść? Potrzebujesz tego, żeby odpocząć od treningu? No potrzebuję. Okej, to zdecyduj o tym. Dzisiaj wiem, że mogłem zrobić to trochę inaczej. Znów się na tym coś nauczyłem. Rozumiesz? I tutaj chodzi o to, że traktować to, co się dzieje i pragnienia, które mamy w trakcie ich realizacji jako przygodę, jako fajną rzecz, a nie żeby się katować i cały czas być w rytmie jakiegoś rynsztunku. Ponieważ wtedy budujemy sobie, że każda rzecz, treningi, praca z finansami, cokolwiek innego jest naszym obciążeniem. A kto lubi mieć obciążenia? Jak się zaczyna coś nowego, to się mówi, no ja to zacznę od poniedziałku, od Sylwestra. Szukamy symbolicznej daty, szukamy jakiejś symboliki, która da nam energię. Ponieważ to, co zamierzamy robić, kojarzy się z obciążeniem. A jeżeli by to nie było obciążeniem, to byś to robił za 5 minut. Bo sprawiałoby ci to przyjemność. A przecież są ludzie, którzy w finansach świetnie się czują i dobrze pracują, w zdrowiu, trenują, dietę trzymają i oni nie czują obciążenia, tylko czują przyjemność. Z jakiego powodu? Dlatego, że mają schematy zupełnie inne w głowie. Ich umysł zupełnie inaczej odbiera tą rzeczywistość, a to jest ta sama rzeczywistość, w której żyjesz ty, ja i wy.
To ja też się do czegoś przyznam. Jeśli lecimy już taką prywatę, Dawid, zamiast minus 70 jest minus 62, bo sobie pozwoliłeś, bo były wyjazdy, powiedziałeś o tej historii. Ja powiem o tej drugiej stronie, czyli o finansach u mnie, gdzie znasz moją historię, wiesz, że doskonale. Doskonale, może lepiej nawet niż ja i czasami jak ty mi coś tłumaczysz, liczysz podatki, to ja tam wysyłam tą taką emotkę, gdzie ta głowa wybucha. Wczoraj wysłałeś mi tłumaczyłeś w ogóle coś tam, jakieś podatki ze spółki, coś. Ja mówię, co? Ja mówię, i ty wiedziałeś, że ja mogę tego nie zrozumieć, więc zaproponowałeś, że możesz mi szczegółowiej wytłumaczyć. Ja podziękowałem za szczegóły, po prostu wysłałem tę emotkę. Ale o czym chcę powiedzieć? O tym, że u mnie również jest ostatnio taki okres, mimo trzymania przez ostatnie 2,5 roku rygoru, tak bym to nazwał, w porównaniu do tego, co było przez wcześniejsze lata w kontekście finansowym. I wyprostowałem tą sytuację, zrobiłem rezerwę, zrobiłem inwestycje. No i co się wydarzyło w ostatnich miesiącach? Kupiłem dom. Kupiłem dom do remontu, no i poleciało. No i co ja zrobiłem? No, nie zrobiłem nic wyjątkowego, bo wielu z was kupiło mieszkanie nowe od dewelopera albo do remontu. Ja kupiłem akurat starszy dom do remontu i go remontuję. I co się tam wydarzyło? No, wydarzyły się finanse, których nie zaplanowałem aż tak bardzo. Ty mi powiedziałeś, spokojnie dodaj do tego 30%. No i w sumie się sprawdziło nawet trochę z nawiązką. No i te moje finanse ucierpiały, tak to mogę powiedzieć, mimo skupienia się na zarabianiu. No to one nie wyglądają tak, jak wyglądały 3 miesiące wcześniej. Ja jestem tego świadomy, ale dopuszczam to, bo wiem, że to jest element taki, że ja nie pojechałem do Las Vegas i wiesz, wydałem to w kasynach, tylko po prostu... Budujesz dom dla rodziny. Dokładnie, buduję dla... kontekście, projekt domu. Dokładnie. I ja sobie powiedziałem, okej, tak musi być. To jest taki moment, gdzie ja nie muszę dzisiaj wydawać na nowe wakacje, na nowe ciuchy i tak dalej, tylko muszę tu chwilę trochę, no nawet nie pocierpieć, tylko przeżyć to i skupić się na tym, że mogę troszkę może nawet z rezerwy pociągnąć, tak? To jest ten moment. To jest piękny gdybym przykład. tego nie miał, gdybym tej rezerwy nie miał, na wyższym poziomie mógłbym powiedzieć, okej, mam problem i co teraz mam zrobić? Potrzebne mi są dodatkowe pieniądze, bo muszę wymienić piec, a tego nie planowałem. I co teraz? Czy ja pójdę do banku, a banki dzwonią, banki wysyłają SMS, zresztą ci wysyłałem jakieś ekstra portfel, potrzebujesz gotówki. Ja nie mam pojęcia, skąd oni to wiedzą. Mam wrażenie, że oni czasami słuchają naszych rozmów. Po naszej rozmowie dosłownie, że ja potrzebuję ileś tam 10 000 więcej wydać, nagle dostaję SMS-a po 15 minutach. Ekstra portfel, 28% oprocentowania, więc Dawid się przyznał, że miał taki teraz moment. Ja też się przyznałem, że moje finanse ostatnio troszkę ucierpiały, ale nie w tym sensie, że poszedłem do banku i powiedziałem, halo, potrzebuję szybko chwilówkę, bo nie. Ja się przygotowałem na to w ostatnich miesiącach i ty mnie też przygotowałeś, że taki moment nadejdzie. To jest normalne. To jest normalne. To jest normalne i warto tutaj zaznaczyć jedną rzecz, bo mówiąc o tym, pojawiły się u ciebie pewnego rodzaju emocje. Tak? Normalne. I to jest normalne. U mnie też te emocje były wcześniej, oczywiście, jak o tym zagadnieniu mówiłem. Z tym, że właśnie na tym przykładzie dla was, my się otwieramy, nie wstydzę się finansów, nie wstydzę się zdrowia, już teraz będziemy za chwilę taki hashtag chyba powoływać, to warto tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jaką możliwość daje tobie ta sytuacja i mi ta sytuacja? Co ja dzięki temu uzyskałem? Czy ja się cieszę z tej podróży, która trwa? Jeżeli taką refleksję, staniesz z boku i taką refleksję nad tym się pochylisz, to trochę inaczej zachowasz się w przyszłości w podobnej sytuacji. Tak. Będziesz miał doświadczenie. W ten sposób nabywamy doświadczenie, konkretnie rzecz biorąc. Właśnie tak, oczywiście możemy całe życie bić głową w ścianę i nie nabierać doświadczenia, ale właśnie tutaj to daje przestrzeń, jeżeli rozmawiamy i wskazujemy na te ważne elementy. Więc daje ci to przestrzeń do refleksji. I dlatego wyciągnij z tego swoją refleksję, nie lekcję, refleksję. Ciesz się na to, co się wydarzyło. Ciesz się, że masz tą możliwość i przygodę realizować dom dla ciebie, partnerki oraz młodego, tak? Tak. No jeszcze pieska w tym kontekście. Tak, Milo też będzie. Tak? I powoli teraz wrócisz do swoich finansów po tej realizacji. Tak samo jak ja. Ale krok po kroku idziemy dalej za naszymi pragnieniami. Krok po kroku dążymy tam, gdzie zamierzyliśmy. Nie stoimy w miejscu, nie włączamy poczucia winy, nie spadamy tą częstotliwością w dół i zostajemy, w sytuacji scrollowania i męczenia się sami ze sobą. Bo to jest właśnie ważne, żeby tutaj w tym segmencie pojąć i uważam, że to jest świetny moment, że nagrywamy ten materiał, ponieważ wielu z was rozpoczęło w tym momencie swoją przygodę w metamorfozie finansowej, czy na bazie impulsu weszliście do swojego projektu Finanse, w których może będziecie pracowali ze swoimi długami,
być może z żelazną rezerwą, żeby była lepiej zdywersyfikowana lub na większym poziomie, albo po prostu będziecie chcieli budować kapitał i majątek na przyszłość w sposób efektywny. I teraz krok po kroku każdy z was to może zrobić. Nie jesteście w tym sami, macie narzędzia, bo narzędzi jest mnóstwo, tak? My też mieliśmy narzędzia. Ja też mogłem zadzwonić do chłopaków, do braci rodzeń, chłopaki, mam teraz takie wyzwanie, że nie potrafię wytrzymać trochę z dietą i z treningiem, no to oni mnie tam ustawią. Miałem to narzędzie, nie wykorzystywałem, nie zadzwoniłem do nich, nie? Też miałeś swoje narzędzia. Wy też macie. Nie jest kwestia samych narzędzi. Jeszcze mamy planerów finansowych w Metamorfozie. Tak. Kwestia jest tego, czy rozumiemy, gdzie my zmierzamy, jakie jest nasze pragnienie i czy cieszymy się z tej nadchodzącej podróży i tej podróży, która trwa. Przeszłość jest martwa, przyszłość jest niewiadoma. Tu i teraz jest okazją i możliwością. Jeżeli tak będziemy podchodzili do życia, nie będziemy włączali poczucia winy, tak znacznie więcej będzie w nas tego, co my nazywamy determinacją, co powiedzieliśmy na początku. I wcale nie negatywna determinacja. Będzie tam sporo przyjemności. Powiedz mi, Dawid, jeszcze co jest takiego kluczowego dla szczególnie tych nowych ludzi, którzy zaczynają nie tylko metamorfozę finansową, ale metamorfozę zdrowotną, jakąkolwiek, metamorfozę relacyjną, jakąkolwiek inną, bo to każda jest metamorfoza. Wiemy, że ona się zaczyna w głowie i tam decyzja musi być. I często jest ta motywacja zewnętrzna z Instagrama, z YouTube'a, że ktoś słyszy nas i mówi: wow, ja się zgłoszę, ja to zrobię. Później się może dowiedzieć, że to nie jest jego motywacja, ale jak środowisko wpływa? No bo nam się łatwiej mówi, jeśli ja jestem z tobą, jeśli ja tutaj z moim zespołem, który świetnie mi pomaga, nawet jak ja mam trochę gorsze momenty, nawet jak oni mają gorsze momenty, to przychodzą i to środowisko pomaga. A co w sytuacji, kiedy ktoś nas ogląda, kiedy ktoś się zgłosił i tutaj w Metamorfozie będzie miał wsparcie, ale później wraca do swojej pracy, do swoich znajomych, do swojego domu, do ludzi, którzy nie chcą po prostu zmian i mówią: stary, weź ty się ogarnij, ty żyjesz w Polsce. Żyjesz w Polsce i tu się nic nie zmieni. Stary, nie widziałeś Tuska, czy Kaczyńskiego, czy tych innych polityków, co oni robią? Tu nie jest możliwa zmiana. Gruby jesteś, to już taki będziesz. To żarłeś, to całe życie tak będzie. I właśnie to środowisko często nam rzuca takie kłody pod nogi. I co my mamy z tym zrobić? Bo wiem, że takie informacje dostaję, że fajnie, że mi pomagacie, ale codzienność jest taka, że ja jestem z innymi ludźmi. To jest piękne pytanie. I przekażę wam narzędzie, którego używam dzisiaj, a korzystam z niego maksymalnie pół roku. Ono jest świetne i dalej się uczę tego narzędzia. Jest bardzo ciekawe. Ale zaraz do niego przejdę, powiem, jak zaczynałem w tej kwestii, bo to może być bliżej niektórych osób. W kwestii zdrowia to na lodówce nawet miałem, moją buzię z figurą, którą bym chciał mieć w przyszłości. Czyli podchodząc do lodówki, wybierając ewentualnie jedzenie, które nie chciałbym wybrać, to widziałem, że jeżeli wybiorę, to oddalam się od tego. Jeżeli decyduję inaczej, przybliżam się od tego. Więc dla mnie to było taki trigger, który powodował, że zmniejszałem tutaj tą ilość jedzenia. Kwestia związana z chodzeniem na treningi. Bardzo mi się nie chciało, bardzo byłem zmęczony, chodziłem, patrzyłem w lustro, tam się nic nie zmienia. Podirytowany z tego tytułu jednocześnie. No ale byli też ludzie poza tymi, o których ty powiedziałeś, byli ci inni. I na nich skupiłem swoją uwagę. I to w kwestii zdrowia, i to w kwestii zawodowych, które potem budowałem. Czyli świadomie zacząłem tam wybierać, z kim i o czym rozmawiam. Odrzucałem te wszystkie, no powiem wprost, bzdury, które były od tych osób w moją stronę jako komunikaty, bo co to jest innego, jak nie komunikat, który nie przynosi mi korzyści, a jeszcze wprowadza mnie w jakieś poczucie winy, w jakiś problem, jeszcze jakąś niższą częstotliwość. Ja nie chcę tam być. To nie były świadome decyzje tam wtedy, jak je podejmowałem i eliminowałem tych ludzi. Naturalnie w jakiś sposób to zrobiłem, za to jestem wdzięczny. Dzisiaj narzędzie, petarda, gorąco polecam, a mianowicie stać się obserwatorem. Stań się obserwatorem, czyli jeżeli coś do ciebie przychodzi w jakiś sposób, ktoś do ciebie coś mówi, jakiś filmik, jakaś reakcja z czegoś wynika, to zamiast wchodzić emocjami w to, co się wydarzyło i to, co usłyszałeś, to po prostu spójrz z boku na tą sytuację. Ja jako człowiek chcący, mający konkretne pragnienia, otrzymuję takie, a nie inne komunikaty. Jakiś przykład takiej sytuacji? Konkretnie jak powiedziałeś o tej osobie, która na przykład ty jesteś gruby, ty jesteś taki, ty jesteś owaki, albo ty ukradłeś te pieniądze, nie? To teraz zamiast żyć tym, co on powiedział, to ja zaczynam myśleć, z boku, dlaczego on to mówi? Po co on to mówi? Jedna opcja chce mi zrobić przykrość. Jeżeli tak, to ja to odsuwam. Druga opcja jest nieświadomy. Robi to nieświadomie. Ma jakiś schemat, ma jakieś przekonanie, które mi tutaj wrzuca, ale to jest w nim, a nie we mnie. Ja nie pozwolę sobie, żeby on powoływał to, co jest w nim, we mnie. Odsuwam się od tego. Czyli jak ty do mnie strzelasz, to ja się trochę tutaj unik robię. Matrix. Tak, ale to, żeby zrobić, to należy obserwować.
Czyli jesteś w jakiejś sytuacji i często jest tak, że nasz umysł przejmuje kontrolę. My biegamy, gadamy, często nawet bez myślenia to, co my mówimy. A jeżeli czasami zwolnisz trochę, przyjmiesz pozycję obserwatora, zobaczysz, co niektórzy ludzie mówią, co tak naprawdę oni mówią, po co oni to mówią, czy ty się lepiej czujesz z tym, jak oni to powiedzieli, czy gorzej. Jeżeli gorzej, to po cholerę ja mam z nimi siedzieć. Jak ty mi będziesz robił przykrość i będzie mi źle z tobą spędzać czas, to ja z tobą nie będę spędzał czasu. Życie jest jedno. Każda sekunda to 5 lat. Konkretnie rzecz biorąc, ostatnio piękną piosenkę słuchałem. To ci powiedz mi jak. Gorąco polecam. Franczewski. Znasz, tak? Znam. 1 sekunda to 5 lat, więc jeżeli podchodzimy o to w ten sposób i ten człowiek tak do mnie komunikuje, tak prowokuje moje emocje, to ja nie będę w tym siedział. Przeszłość jest martwa, przyszłość jest niewiadomą, dziś to jest okazja. Ja tą okazję nie będę marnował na ciebie, jeżeli powołujesz takie rzeczy u mnie, ale jeżeli też damy sobie jako obserwator, to jest bardzo ważne, że ci bliscy ludzie, którzy nas również boksują, a ja miałem tych bliskich ludzi, którzy mnie boksują, to dzięki temu od pół roku, patrząc na to, jak oni już mnie boksują, próbują, to przyjmuję trochę inną pozę od tego, co oni mówią. Nie tak, że ja walczę z tym komunikatem, tylko wychodzę z punktu zrozumienia. Ta osoba jeszcze nie miała możliwości uzyskać świadomości, o której ja myślę w tym momencie. Nie zaznała tego być może poziomu miłości, które warto by zaznała. I walczy, i idzie z nienawiści, idzie z czegoś, co uzyskała od kogoś innego, schematu i przekonania, który nie powoduje u niej progresu. Powoduje u niej znacznie mniejszą częstotliwość i coś, co tak naprawdę nie jest korzystne. I ja ze zrozumieniem do tego podejdę. Dzięki temu, że już to obserwuję, a nie żyję tym. Dlatego obserwacja jest gigantycznym narzędziem, niełatwym, ponieważ jak zaczynasz obserwować, za chwilę różne rzeczy zaczną cię odciągać. To jest kwestia momentu. Spróbuj dzisiaj. Jeżeli spróbujesz, to zobaczysz, że co chwilę coś cię będzie odciągało. Twój umysł lubi raczej ilość dopaminy, a jeżeli tak, to jazda. Potrzebujesz tego coraz więcej. Dlatego jesteśmy w pewien sposób przez ten system, który nas otacza, przez to, co do nas dociera, w pewien sposób sterowani. Jakbyś tak zagłębić, tak to jest. Podoba mi się ten twój sposób, który stosujesz tak jak już dopiero od pół roku, ale widziałem emocje na twojej twarzy. Znam zresztą ten sposób, bo rozmawiamy wielokrotnie o tym, jak go poznałeś, jak go wdrażasz, jakie robi rezultaty. Przykłady teraz słyszeliście, w jaki sposób możecie reagować na to środowisko, które wam po prostu wrzuca do tego waszego pięknego ogrodu różne kamyki. No i teraz wasza reakcja. Dawid, wspominamy tu o metamorfozach finansowych, zdrowotnych, relacyjnych. Generalnie w każdej kwestii można zrobić zmiany. Ja się trochę przygotowałem i mam tutaj listę powodów, dla których rok temu do Metamorfozy, do pierwszej edycji zgłaszali się nasi widzowie. Ja przeczytam kilka z nich, bo każdy ma swój inny powód. Niektórzy mówią inny trigger. Coś mi zaświeci ta żarówka nad głową i to jest moje. Ja chcę zmienić, ja chcę się zgłosić, bo. No i przeczytam i każdy z nich jest inny. Przeczytam chociaż 3. Potrzebuję pomocy w zrealizowaniu mojego celu. Chcę być niezależna finansowo i kupić mieszkanie. Chcę spać spokojnie, wyleczyć depresję i nie bać się o przyszłość. Chcę pomóc rodzicom. Zbudowałam poduszkę finansową i w tym miejscu ciężko mi jest pójść krok dalej. Czy to o tobie? Drugi przykład. Drugi powód jest taki. 42 lata na karku. Wiecznie pod kreską, wiecznie podszewka w kieszeni, czasem nawet dziurawa. Wiecznie walka o utrzymanie łba nad powierzchnią szamba i to wszystko przy nie najgorszych przepływach. 2 lata temu zacząłem walkę, a teraz trafiłem na was. Czy to o tobie? I trzecia historia, jest ich dużo więcej. Są setki, 1500 osób się w tamtym roku zgłosiło. Każdy z was miał jakąś historię, jakiś powód, żeby się zgłosić. Chcę poprawić swoją świadomość finansową, uczyć się oszczędzania i właściwych nawyków, zmienić mentalność oraz myślenie, naprowadzić na właściwe tory, które poprowadzą mnie, mam nadzieję, do niezależności finansowej. Myślę, że z wami uda się to osiągnąć. 3 zupełnie inne historie, a jak wiemy 1500 osób się zgłosiło. I myślę, że 1500 byłoby różnych powodów, dlaczego Polacy zgłosili się do metamorfozy finansowej. No i teraz w tym roku 2. edycja i znowu inne powody. Znowu każdy ma swoje. Dawid, co tutaj będzie, co będzie łączyć wszystkich tych uczestników, a będzie, no mamy 3000 miejsc, 2300 zgłoszeń dzisiaj, jeszcze trochę czasu, więc myślę, że lista się wypełni. Czy będzie coś, co będzie łączyć na tej drodze zmiany finansowej wszystkich naszych widzów? Myślę, że tak. Zauważ, tutaj wymieniłeś powody, a inaczej można to nazwać impulsem. Tak. To jest jakiś impuls.
Coś im przeszkadza, coś im kuleje, coś by chcieli zmienić, jakąś niewystarczającość czują w jakimś obszarze, coś chcą pogłębiać, mają jakieś pragnienie. To jest jakiś impuls, tak możemy go określić. Ale kolejno od tego impulsu rozpoczyna się przygoda, rozpoczyna się droga, mówiąc inaczej proces. Ten proces będzie bardzo podobny u tych ludzi. Ten obrazek, o którym wspomniałem wcześniej, jest taki rozbudowany. Pokażcie bardzo proszę go w tym momencie. U góry widzimy, jak ten progres i realizacja jest widziana przez nas tu i teraz, dzisiaj. Jest taka linia stała. My nie widzimy zmian. Po prostu idziemy. Ale realnie rzecz biorąc w horyzoncie długoterminowym to wygląda zupełnie inaczej. Wygląda to w ten sposób. My idziemy w stronę tego naszego pragnienia, tego naszego szczytu w cudzysłowie. Ale tam właśnie jest dołek, górka, dołek, górka. Podążamy w tym kierunku i to te osoby czeka. Te 1500 czekało i te 3000 to osób czeka. I teraz kwestia, kto dotrze do samego końca, nie zależy tylko i wyłącznie od nich samych. To jest ciekawe. Nie zależy to i wyłącznie tylko od nich samych. Powtórzę to jeszcze raz. Nie zależy to tylko i wyłącznie od nich samych. I tak by chcieli właśnie o tym myśleć, bo realnie rzecz biorąc zależy to tylko i wyłącznie od nich samych. Tak jest. Bo zależy to tylko od nich. To jak zależało ode mnie, żeby zrzucić tę wagę, a nie od kogokolwiek innego, bo nie pozwolić sobie mogłem sobie pozwolić, żeby te komunikaty, które słyszałem, były dalej we mnie i dalej mogłyby tam być. Często szukamy powodu, żeby czegoś nie robić. I potem mówimy sobie, to nie zależy ode mnie, to jest wina tego, tamtego. Oskarżenia idą. Potem odpadamy na tej realizacji, bo czujemy się, że to jest zbyt duże obciążenie. Nie cieszymy się z tej przygody, o której mówiłem wcześniej. Więc te osoby, które teraz w metamorfozie finansowej są, mają właśnie tą wspólną rzecz. A mianowicie, że przed nimi, jeżeli będą szli z nami razem, to przed nimi są dołki i górki. Dołki i górki. Ale wspólnie możemy zrealizować właśnie to, co oni tam określili sobie jako ich własne dlaczego. Ja nie wiem, czy w tym pełnym wymiarze, ja nie wiem, czy w tych 6 miesiącach, ale jeżeli będą realizowali to tak, jak my to realizujemy w ramach metamorfozy, to jestem przekonany, że będą krok dalej. A krok po kroku, pracując z mentalem, o którym my dzisiaj rozmawiamy i w kwestii faktów, które będą się manifestowały, zmiany w finansach, w zdrowiu, będą nabierali przeświadczenia o tym, że są skuteczni. A człowiek, który wierzy w swoje możliwości, swoją skuteczność, to jest człowiek, którego nikt inny już nie zatrzyma. A jeżeli nie zatrzyma, to realizuje to, co pragnie. Jesteście w dobrym miejscu, jesteście w najlepszym środowisku, macie wszystkie narzędzia, które razem z zespołem przygotowaliśmy. Macie planerów finansowych, którzy was nie zostawią, tak jak mój trener mnie nie zostawia na siłowni i cały czas ze mną trenuje. Także tylko od was zależy, gdzie będziecie za te 6 miesięcy. Czy faktycznie będziecie dalej na swoim pokładzie, bo tutaj pojawiły się te powody, że chcecie to zrealizować. No, czy stwierdzicie, że ktoś jest winny. Ja jestem ciekawy, kto z nami będzie na InvestCavs właśnie w przyszłym roku, w 2025. My tam będziemy. Pytanie, czy tam będziecie chcieli świętować swoje sukcesy małe i większe, bo ta zmiana faktycznie zajdzie. Dawid, ja jestem zainspirowany niesamowicie tym, co się dzieje przez te ostatnie już ponad rok. No i kolejny rok przed nami tej zmiany tak naprawdę w portfelach Polaków. Coś, czego nigdy chyba nikt nie zrobił. A ja czuję dodatkowo do tego jeszcze piękną przygodę, która jest przed nami. Jakiś czas temu czułem zwiększającą się odpowiedzialność i włączył się stres mi. Był, pamiętam. Mi się irytację nawet z tym związaną, a teraz czuję zupełnie coś innego, czyli piękną przygodę, piękną możliwość. I nawet jak nie będzie idealnie, bo nie będzie idealnie nie będzie, ale będziemy starali się zrobić wszystko najlepiej jak potrafimy na dany moment i właśnie na ten moment tak właśnie będziemy robić. Dokładnie tak. Dzięki Dawid za dzisiejsze spotkanie. Dzięki wielkie. Wszystko w waszych rękach, działajcie. Powodzenia. Do zobaczenia. Cześć. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia!